Z 10 litrów mleka zrobiłem domowym sposobem taką zacną bryłę białego sera. To bardzo proste i wyjaśniam to w filmie krok po kroku. Zapraszam. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Ser biały, domowy ser biały to temat na dzisiaj i przy okazji chciałbym rozwiać kilka wątpliwości i w trakcie tego opowiadania też odpowiedzieć na kilka ciągle powtarzających się pytań i pewne niejasności też rozświetlić. Przede wszystkim tak, to jest naprawdę proste i nie ma się czego bać. Serowarstwo domowe oczywiście na wyższych stopniach zaawansowania wymaga większej wiedzy, większego zaangażowania, większej ilości pracy, no i większej ilości sprzętu, ale to, co dzisiaj będę robił, jest banalne, jeżeli chodzi o wykonanie i niekosztowne, jeżeli chodzi o akcesoria, które ja do tego użyję. I zacznijmy od mleka. Oczywiście, żeby zrobić domowy ser, trzeba mieć mleko. I to może być mleko owcze, krowie, kozie. Trzymajmy się mleka krowiego. Najlepiej, jak jest to mleko gospodarskie, czyli prosto od krowy. Ale kto dzisiaj ma dostęp do takiego? Oczywiście wszyscy ci szczęśliwcy, którzy mieszkają na wsi i mają sąsiada. No i jeszcze pewna ilość ludzi bardziej zaradnych, która też do takiego mleka się na różnych ryneczkach czy tam innych portalach ogłoszeniowych potrafi dostać i zakupić. Niemniej, jeżeli nie macie dostępu do mleka bezpośrednio od krowy, to w każdym sklepie, gdzie można zakupić mleko, powinniście dostać też mleko tak zwane świeże. I to jest najistotniejsze, to są różne firmy, ale musi być ten napis świeże. To nie oznacza, że jest to mleko niepasteryzowane. Ono jest pasteryzowane, ale jest pasteryzowane w niskich temperaturach i poziom degradacji tego dobra, które w mleku jest, w tym mleku świeżym jest stosunkowo niski i naprawdę spora ilość serów bardzo dobrze się z tego mleka udaje. Lepsze będą z takiego prosto od krowy oczywiście, ale z tego też są wyśmienite i bardzo smakowite. Więc jak to widzieliście po 2 strumieniach jak lałem, to znaczy się, że lałem właśnie takie mleko zakupione w sklepie, na którym pisało świeże, na którym była też informacja, że jest pasteryzowane w 72-74 stopniach. W związku z tym pewne zmiany w tym mleku nastąpiły. Pewnego rodzaju degradacja w związku z tym, że ten proces stabilizacji temperaturowej został przeprowadzony. I są ubytki związków wapnia, które możemy, ale nie musimy uzupełniać. Jeżeli nie dodamy tutaj czegoś, co się nazywa chlorek wapnia, a wygląda to tak, nie wiem czy widać. I proszę mi nie mówić, że to jakaś chemia, bo to jest chemia tego samego poziomu jak chlorek sodu, czyli nasza sól kuchenna, tak? Po prostu inna nazwa. To jak dodamy, to te niedobory wapnia zostaną uzupełnione i serek wyjdzie nam lepszy i wyjdzie go trochę więcej. Ale jeżeli go nie dodamy, to serek też się da wykonać. Po prostu będzie troszeczkę go mniej i może mieć troszeczkę gorszą strukturę, właśnie ze względu na te ubytki, które proces pasteryzacji wytworzył. Druga rzecz. Jak bierzemy mleko prosto od krowy, to ono ma w środku naturalne szczepy różnych bakterii. I w tym mleku ich już tutaj nie ma. Zostało to ustabilizowane. Więc powinienem do tego mleka dodać bakterie. Ja tu mam przygotowane 1 gram bakterii, odważyłem wcześniej. 1 gram na 10 litrów na każdych bakteriach serowarskich będzie zapisane dawkowanie, więc proszę się nie przywiązywać do tego, że chociaż to jest bardzo częsty stosunek 1 gram na 10 litrów, ale proszę się do tego nie przywiązywać, bo jak zakupicie bakterie serowarskie, to tam będzie dawkowanie podane. Ja tego mleka nie będę wysoko podgrzewał, będę podgrzewał tego do 32 stopni, w związku z tym, i to jest ważne, użyję bakterii mezofilnych, czyli tych, które się lepiej czują w niższej temperaturze. I teraz tak, mleko mam, jak widać sklepowe.
rozsypię na powierzchni te bakterie. Oczywiście wszystko musi być wymyte, wyczyszczone, co używamy do działań serowarskich, po to, żeby nie wprowadzić tutaj niechcianych bakterii. Więc począwszy od stołu, bo na niego co chwilę coś odkładamy, po wszystkie narzędzia z garnkiem włącznie, bo tutaj już pasteryzacji prowadził nie będę, bo mleko pasteryzowane jest. Termometr, żeby kontrolować temperaturę, podgrzeję do 32 stopni, rozsypię te bakterie, po 2 minutach je wymieszam, czyli doprowadzam mleko, które przemysł, doprowadzając go do sklepu, w jakiś sposób delikatnie uszkodził. Ja teraz to odwracam w drugą stronę, czyli przywracam te cechy, które mleko mieć powinny. I właśnie po to będzie chlorek, który dodam później. Po to wprowadzam bakterie i daję godzinę czasu na to, żeby one się namnożyły, żeby to mleko zaczęło jak najbardziej ten pierwowzór przypominać. No oczywiście ono jeszcze jest zubożone pod względem tłuszczu, jest też homogenizowane po to, żeby się tłuszcz, śmietana nie zbierała, bo w sklepowym mleku się śmietana nie zbierze, a na krowim tak, więc wszystkiego naprawić nie zdołam. Ale to, co mogę, to naprawiam. Potem będę musiał dać też, nie wiem, czy to będzie widać, podpuszczkę. I to też nie jest żadna chemia. Podpuszczka to jest enzym, który wszystkie ssaki mają w swoich wnętrznościach. Dzięki temu każde dziecko ssaka, czy to człowiek, czy to cielak, czy to owieczka, każde dziecko każdego ssaka ma ten enzym w swoim układzie trawiennym, bo inaczej mleka matki nie mógłby przyswajać. I to jest właśnie tego rodzaju chemia naturalna, tak? Czyli enzym, który my i tak w środku, w naszych wnętrznościach na pewnym etapie życia mamy. Oczywiście ja używam mikrobiologicznej, więc to jest podpuszczka, która nie została pozyskana od cielaczków, bo tak też się dzieje, jest podpuszczka cielęca, tylko to jest uzyskana w sposób mikrobiologiczny, najczęściej właśnie za pomocą różnego szczepu grzybów i w ten sposób tą podpuszczkę uzyskujemy. Ale działanie tego enzymu jest tożsame, więc żeby wywołać skrzep, żeby tu się skrzep zrobił, to muszę dodać podpuszczkę. Oczywiście są inne metody koagulacji. Można też koagulować za pomocą dodania kwasu, octu, soku z cytryny, czyli po prostu obniżenia pH. I czasami też jest metoda łączona, czyli obniżenie pH i podniesienie temperatury. Także metod koagulacji jest wiele, metod wytworzenia skrzepu, ale to są inne rodzaje sera. I proszę mi nie mówić, że ser, który powstał, czyli ten twaróg tak zwany, siadłe mleko i potem twaróg, że on jest tożsamy z tym serem, który ja wykonam. Nie, to jest ser podpuszczkowy i podpuszczka jest czynnikiem, który wywołuje koagulację, a twaróg jest serem, w którym koagulacja powstaje poprzez obniżenie pH i doprowadzenie tego do stosunkowo niewielkiej, niskiej temperatury, 40 paru stopni zwykle to wystarcza, tak? Ale żeby zrobić taką ricottę na przykład i skorzystać z innych rodzajów białek, to koagulacja oprócz obniżenia pH wymaga też temperatury około 90 stopni, tak? Ale to już jest inny temat. Żeby już więcej nie gadać, bo tu właśnie te kilka pytań i ciągle powtarzających się problemów chciałem wyjaśnić, dlatego je teraz wyłożyłem i na koniec powiem tylko tak. Można ser wykonać na wiele różnych sposobów, nawet taki jak ja dzisiaj będę wykonywał. Ale ja dzisiaj to zrobię w taki sposób, żeby jak najmniej z tego sera, z tego co tu mam, bo tu mam cały gar 10 litrów płynu, który jest mlekiem sklepowym, żeby jak najbardziej wykorzystać, tak? Bo, żeby już tak pokrótce tylko, ja mogę teraz to wszystko posolić i działać już na posolonym mleku. I wtedy proces solenia na późniejszych etapach już nie występuje. Ale ja to będę solił na późniejszym etapie, ponieważ nie chcę słonej serwatki, a ona będzie odpadem z tej produkcji. Chcę mieć serwatkę słodką i ta słodka serwatka posłuży mi do wykonania kolejnego sera ricotty. Czyli nic się zmarnować nie powinno. I o to właśnie chodzi. Działam, wystarczy gadania, teraz już kuchenka zacznie hałasować. Odpalam.
Grzeję do 32, resztę opowiem wszystko w narracji. Podczas podgrzewania trzeba okresowo mieszać, żeby się mleko nie przypaliło. Dlatego też moc grzania nie powinna być zbyt duża. Gdy osiągam żądaną temperaturę, rozsypuję 1 gram bakterii bezofilnych na powierzchni mleka. Zostawiam tak na 2 minuty, żeby wchłonęły wilgoć, a potem dokładnie mieszam i zostawiam na godzinę. W tym czasie nie pozwalam, by temperatura spadła poniżej 30 stopni. Gdy mija godzina, odważam około 1 grama chlorku wapnia i rozpuszczam go w 50 ml przygotowanej i ostudzonej wody. Tak samo robię z podpuszczką, tylko jej daję pół grama. Dolewam do mleka rozpuszczony chlorek, mieszam, a następnie dodaję podpuszczkę. Jeżeli temperatura mleka spadła, to jest ten moment, kiedy należy je podgrzać. Po dodaniu podpuszczki mieszam dokładnie przez 30 sekund, a potem zatrzymuję ruch mleka, żeby już nie krążyło. W tym momencie mleko powinno mieć ponownie 32 stopnie i garnek pozostawiam w spokoju na 30 minut. Gdy minie ten czas, trzeba sprawdzić jakość skrzepu. Powinien się łamać, a nie spływać po serowarskim nożu. Tak jak to widać w tej chwili. Przychodzi czas, by pokroić skrzep. Ja to wykonuję serowarskim nożem, ale można użyć zwykłego noża, byle był odpowiednio długi. Kroję w jednej płaszczyźnie, potem prostopadle, a następnie w kilku płaszczyznach po skosie. Następnie używam łyżki cycakowej i zaczynam mieszać. W ten sposób wydobywam z dna większe kawałki, które używając noża rozdrabniam. Docelowa wielkość kawałków na tym etapie 1-2 cm. Mieszam przez 1-2 minuty i zostawiam na 10 minut, żeby pokrojony skrzep się wzmocnił. Jak widać, uwolniło się więcej serwatki. Teraz czas na suszenie ziarna serowego. Będę mieszał i powoli podgrzewał zawartość garnka do 37 stopni. Zrobię to wolno, 1 stopień na 3 minuty, czyli cały proces zajmie około 15 minut. W tym czasie ziarno uwolni więcej serwatki i zmniejszy się jego objętość. Docelowo kawałki powinny mieć wielkość około ziarna grochu. Ponownie przestaję mieszać i zostawiam na kolejne 10 minut, żeby ziarno mogło opaść na dno garnka. Kolejny etap to odbieranie serwatki. Robię to używając łyżki wazowej. Na początku zbieram serwatkę z powierzchni, a gdy już zacznie zbliżać się do ziarna, to użyję serowarskiej formy i chusty, żeby ochronić ziarno przed przypadkowym porwaniem. Gdy już wybiorę całą serwatkę, to czas przygotować formę, wyłożyć ją chustą i wyjąć serowe ziarno z garnka. Na tym etapie solę ser. Używam soli kłodawskiej, niejodowanej. Na tą ilość sera wsypuję około 3 łyżeczek. Oczywiście robię to na kilka razy warstwami. Na początku forma serowarska będzie wypełniona z górką, ale ser wciąż oddaje serwatkę i jego objętość będzie się zmniejszała.
Uwolniona na tym etapie serwatka może być użyta do pieczywa albo idzie na stratę, bo jest słona. Słodką serwatkę wylewam z powrotem do garnka i podgrzewam do 90 kilku stopni. W ten sposób zrobię ser ricottę. Link do filmu, jak to zrobić, macie w tej chwili na ekranie. Kilkanaście minut później z odpadowej serwatki mam niewielką ilość, ale bardzo pysznego i delikatnego sera. Godzinę później wyjmuję ser z formy i wkładam go ponownie, ale już bez chusty. Powierzchnię przykrywam talerzykiem i następnie wyjmuję z formy ricottę. Można ją już włożyć do pojemnika i schować do lodówki, ale drugi ser wciąż zostaje w temperaturze pokojowej. Kilka godzin później wyjmuję go z formy na serowarski podkład i wstawiam do chłodni. Taki widok cieszy oczy. Następnego dnia wieczorem czas spróbować. I mam już swój serek. Wczoraj robiłem, dzisiaj go mogę jeść. Mogę go jeść już wczoraj wieczorem, ale chciałem, żeby troszeczkę ostygł w lodówce i żeby nabrał takiego delikatnego, kwaskowego posmaku, który będzie się wśród następnych dni pogłębiał. Powoli, ale trzymany w chłodzie, takiej temperaturze 10 stopni lub niżej. Ten proces będzie bardzo powolny. Gdyby to pozostawić w warunkach pokojowych, to w ciągu 2 dni te pH serka by wyraźnie spadło, ale on też byłby wtedy po takich 2 dniach jeszcze naprawdę smakowity. W zasadzie wtedy stałby się surowcem do tworzenia następnego sera. Ale to inny temat. Domowy serowar mógłby to próbować nie tylko wczoraj, jak tylko to się uformowało przed schowaniem do lodówki, ale mógłby ten serek próbować tuż po wyjęciu z serwatki, bo to przywilej domowego serowara próbować swój produkt na każdym etapie produkcji. Jak widać, tu się takie ciemniejsze plamki pojawiają, bo ten serek, mimo że jest biały, to jak będzie wysychał, to będzie się tworzyła taka żółta skórka i mimo że struktury sera żółtego nie osiągnie, bo nie był serem prasowanym, ale takiej żółtej skórki po paru dniach też dostanie. Można to teraz było wczoraj jeszcze na wilgotno, albo nawet dzisiaj obsypać to jakimiś przyprawami, ale nie ma też takiej konieczności, bo to jest serek solony i można go jeść bezpośrednio tak jak on jest, tylko i wyłącznie z dodatkiem soli, albo można też go pokroić w takie porcyjki i dopiero te porcyjki obsypać jakąś przyprawą. To wszystko zależy od domowego wytwórcy. Na co ma ochotę i to jest właśnie piękne w domowych wyrobach, że z tego jednego sera mogę sobie zrobić wiele smaków. Na to, na takie, na jakie mam ochotę. Przekroić czas, prawda? Proszę bardzo. Domowy serek. Biały domowy serek. Bardzo delikatny. Posolony w podstawowej ilości. Tą ilość soli, którą ja podałem, można maksymalnie podwoić, jak ktoś lubi mieć ser naprawdę wyraźnie słony.
ale z kolei zrobiony tak, jak ja tu zrobiłem, w tej chwili pasuje do wszystkiego. Przepraszam. Coś mi w gardle siedzi. Pasuje do wszystkiego. Pasuje do dodania konfitury, do dodania miodu, czy dodania jakiejś przyprawy. Wszystko zależy od tego, na co mamy ochotę. Niam. No i to jest, o to właśnie chodzi. Proste, domowe, z pełną gębą nie będę gadał. A trudno się powstrzymać przed kąsaniem. Mam nadzieję, że udało mi się po raz kolejny zachęcić Was do domowego serowarstwa, bo to naprawdę proste i akcesoria do tego potrzebne wcale nie są jakoś szczególnie kosztowne, bo to jest jeden z najprostszych serów. Odcinków serowarskich jest wiele. Możecie sobie, o tutaj dam Wam playlistę, obejrzeć. Tam są te pierwotne, gdzie piszę podstawy serowarstwa, to są podstawowe informacje. Są też odcinki bardziej zaawansowane. Są też i serie, które musiały rok poczekać na wykonanie, ale wszystko po kolei. Nie od razu Kraków zbudowano. Poproszę o kciuki w górę. Macie jakieś pytania w komentarzu? Dawajcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze pozdrowienia. U mnie już ciemno, więc miłego wieczoru, miłego weekendu. Na razie. Hej!